Witajcie po krótkiej przerwie w drugim odcinku naszej grecko-albańskiej przygody. Tym razem udamy się na Lefkadę, gdzie ponurkujemy na plaży obok Porto Kassiki. Następnie popłyniemy na Kefalonie i zwiedzimy malowniczy port Fiskardo, a w drodze powrotnej wpłyniemy statkiem do morskiej jaskini oraz zacumujemy przy wyspie Skorpios, należącej do Arystotelesa Onasisa. Zapraszamy Was na ten przepiękny rejs. Ruszajmy! Z samego rana, tuż po śniadaniu, wyruszamy z hotelu Bizantino na południe na wyspę Lefkada, a tak dokładnie to do portu Nydri, skąd wypłyniemy w całodniowy rejs. I wysiadł. Wylądował. Zaczynamy. Jesteśmy dobrze ubrani na morze. Mamy co strzele. Dzisiaj zapowiada się słoneczna pogoda, więc będziemy plażą. Tak, zapowiada się, że będzie pięknie. Słońce będzie się przybijać pomiędzy pięknymi chmurami. Idziemy na statek. A tutaj jaka piękna zatoka. Halo! Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board the time ship. My name is Managiotis. I'm your captain. Together with my crew, we have a nice trip today. Na pewno będzie nice. Po pierwszych minutach spędzonych na statku i olbrzymiej ekscytacji tą morską podróżą zaczynamy powoli zbliżać się do naszego pierwszego przystanku, czyli ponoć jednej z najpiękniejszych plaż w Europie, Porto Kassiki. Po drodze natomiast mijamy położoną w niezwykle malowniczym miejscu latarnię morską, a ten widok to jest coś niesamowitego. Ku naszemu zaskoczeniu minęliśmy wymarzoną plażę i wylądowaliśmy kawałek dalej. No cóż, schodzimy na brzeg. Czyli o 12. Łęcz to jest o 12. Czyli o 12 wracamy. O kurde. To może uda się coś popłynąć.
Uda się. Spadnie wam na głowę kamienie, bo tu koty latają po górach. Panie kota, uważaj. Uwaga na kozy! No, sprawdzaj wodę. Czy mamy wchodzić, czy mamy nie wchodzić? Jest super! Nie dajcie się zwieść temu pięknemu uśmiechowi. Tak naprawdę woda była bardzo zimna, ale nie mogliśmy sobie darować kąpieli w tym miejscu. Przez duże fale widocznych podwodów była marna, więc za dużo nie pokazujemy. Na domiar złego zaczęło padać. Dlatego uciekamy na statek i płyniemy do kolejnego punktu programu. Docieramy do niewielkiego i niezwykle malowniczego portu Fiscardo. Aktualnie mieszka tutaj niewiele ponad 300 osób, a niegdyś port handlowy aktualnie jest głównie atrakcją turystyczną, która jest chętnie odwiedzana przez celebrytów. Schodzimy na ląd zarówno w poszukiwaniu czegoś do jedzenia, jak i popodziwiać piękne uliczki. Chodźcie z nami. Antek się zajada. Nie, dobra. Też papryka chyba tu jest. Takie festol pizzerki. Okej. To w cieście francuskim. Dobra. To on filmuje. A te ryby są. Te ryby biorą. Tutaj? Tak. Jak pływaliśmy, to takie słabiutkie te rybki były. Nice car. Hello. Where are you from? Ah, dobrze. Dziękuję. Dziękuję. I'll take your wife. If you must. You pay me. Pay me. Super. Okej. Bye. No, wysiadaj. Ah, you're trapped now. Spróbuj. It needs a little push. Thank you very You're much. welcome. I've been to Poland Hmm? twice. O, Yeah. I've been horse riding in the south of Poland, but I always can't pronounce the name.
drives the news up there. What's your name? Kevin. Kevin. Kevin Jones. My name is Patricia. Sorry. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, Kevin. And it is my... It. It. His. It in English is a thing. This isn't it. My husband. Yes, it is my Or husband. my boyfriend. My husband, My husband. Bravo. Where do you live in Poland? Wrocław. Ah. Yeah, that rings a bell. I was in, not in that part of Poland that Yeah. was German for a while, and then they were given 24 hours to leave. Yeah. This part, beautiful. I have two friends here. One is Greek guy, married to a Polish girl, Alicia. And she is fantastic, her mother as well. They have beautiful horses and an old farmhouse. So I went in the winter, the food and the ride, because I used to have horses in England. Wow. So I know them here from my work here. And then they invite me to Poland for 2 weeks, maybe 10 years ago, but it was beautiful. And we Yeah. ate all their winter food and their dumplings and all this And herring. you spent here holiday? No, I live here 21 years now. My wife is from here. Oh, wow. It is from here. Sorry. That's all My right. English is a little... That's okay. No problem. Anyway, it's nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Have a nice day. Have a nice day. Too. Nasz czas wolny w Fiscardo dobiegł końca i teraz ruszamy na plażę La Primari, gdzie powinno udać się nam popływać. Może pogoda będzie łaskawsza. Ale zanim tam dotrzemy, rzućmy jeszcze okiem na Fiscardo z góry. Dopływamy na kolejną plażę La Primari. Jest ona dobrze osłonięta przed falami i wiatrem, a wysoki klif sprawia, że można się tu dostać tylko łodzią lub statkiem. Nie mamy dużo czasu, dlatego od razu dajemy nura pod wodę. Będąc ponownie na statku i płynąc do kolejnej atrakcji, udało nam się zobaczyć delfiny płynące w pewnej odległości za nami. I co, były delfiny? Były delfiny, no. Ale Ale skakały. Mogły wypłynąć tym wszystkim. Mogą być takie. Takie mogą być na Na początek, początek, tak? jako pierwsze wrażenie delfina, no to... Teraz dopływamy do jaskini Papa Nikolisa. Jej nazwa pochodzi od greckiej łodzi podwodnej, która podczas II wojny światowej wykorzystywała ją jako naturalny schron i bazę wypadową. Jest to również największa jaskinia morska na świecie, o czym zaraz się przekonacie.
coś wpłynęło. Troszkę nie. Niesamowite. No i co? Nieźle. Ostatnim punktem wycieczki jest wyspa Skorpios, należąca do miliardera Arystotelesa Onassisa. Znajdują się na niej 3 rezydencje, lądowisko dla helikoptera i nabrzeża dla łodzi, a całość jest ściśle strzeżona, aby nikt się nie dostał na teren wyspy. Podsumowując, był to dzień zupełnie inny od wczorajszego, gdzie cały dzień spędziliśmy w górach, zwiedzając monastyry. Dzisiaj było tego całkowite przeciwieństwo, czyli morze, rejs i przepiękne greckie wyspy. Tak, nie wszystko wypaliło, pogoda nie dopisała, ale fakt, mogłoby być zdecydowanie gorzej, a tu mieliśmy i odrobinę deszczu, i trochę słońca. No i nie było plażowania na Porto Cassiki, ale biorąc pod uwagę pogodę, to dobrze, że zabrano nas gdzie indziej, dzięki czemu zobaczyliśmy kilka fenomenalnych miejsc. Więc możemy powiedzieć, że zrekompensowano nam nasze oczekiwania z nawiązką. To już wszystko na dziś, a jeśli podobał Wam się nasz film, to dajcie nam znać poprzez łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Oczywiście zapraszamy Was również na kolejny odcinek grecko-albańskiej przygody, w którym odwiedzimy niezwykłą Pargę. Zapraszamy.